Cześć wszystkim. Dzisiaj przeanalizujemy problem świetlny łuk. Mamy tablicę liczb całkowitych oraz dwie wagi W1 i W2. Naszym zadaniem jest wybranie 5 elementów tablicy w odpowiedniej kolejności i zmaksymalizowanie określonej sumy ważonej zapisanej tutaj W1A1 plus W2AI2 plus AI3 plus W2AI4 plus W1AI5. Zastanówmy się, jak możemy to zrobić. Oczywiście, jak zwykle, pierwszym rozwiązaniem, które przychodzi na myśl, jest metoda siłowa, brute force. Możemy użyć 5 zagnieżdżonych pętli. Aby sprawdzić wszystkie możliwe grupy 5 elementów i znaleźć maksymalną sumę. Ale przy 100 000 elementów tablicy to rozwiązanie o złożoności o duże od n do potęgi piątej przekroczy na pewno limit czasu. A więc jest za wolne. Musimy pomyśleć, jak je zoptymalizować. Aby zoptymalizować rozwiązanie do czasu rzędu o duże od n, ustalmy środkowy element a i 3. Gdy ten element jest stały, problem dzieli się na dwie niezależne mniejsze części. Znalezienie najlepszej pary elementów po lewej stronie i najlepszej pary po prawej. Użyjemy programowania dynamicznego, aby zbudować tablicę prefiksową dla lewej części. Najpierw obliczymy tablicę, którą nazwiemy sobie max left 1, która będzie przechowywać maksymalną wartość z W1 razy AK, którą do tej pory widzieliśmy, czyli dla bieżącego indeksu. A następnie użyjemy jej do obliczenia tablicy, którą nazwiemy max left 2, która śledzić będzie maksymalną sumę dla całej naszej lewej pary, czyli W1 razy A K1 plus W2 razy A K2, gdzie oczywiście K1 jest pierwszym indeksem, musi być mniejszy niż K2 i oba sięgają do indeksu I. Obliczenie max left 1 będzie bardzo proste. To po prostu maksimum dla części tablicy do indeksu I z elementów tej tablicy pomnożonych przez wagę W1. Natomiast max left 2 możemy obliczyć iteracyjnie w jednym przebiegu pętli. Zwróćcie uwagę, że w każdym kolejnym kroku najlepsza para do indeksu I to albo dotychczasowa najlepsza para, dotychczasowe maksimum, albo nowa para utworzona z pojedynczego elementu bezpośrednio przed nim, powiększonego o bieżący element pomnożony przez wagę W2.
Stosujemy dokładnie tę samą logikę od prawej do lewej, aby wstępnie obliczyć najlepsze pary po prawej stronie. Obliczamy tablicę sufiksową maxRight1 dla prawego skrajnego elementu, a następnie maxRight2 dla prawej skrajnej pary. Zapisałem tu analogiczne wzory jak w poprzednim punkcie. Teraz czas na ostatni krok. Dzięki wstępnie obliczonym tablicom prefiksów i sufiksów po prostu przechodzimy przez wszystkie możliwe środkowe elementy a i 3. Maksymalna suma dla ustalonego środkowego elementu to będzie jego własna wartość plus max left 2 bezpośrednio przed nim plus max right 2 bezpośrednio po nim. Po prostu wykonujemy tę jedną pętlę i śledzimy maksymalną sumę całkowitą. Ponieważ wstępne obliczenie tablic prefiksów i sufiksów zajmuje czas o duże od n, a końcowy przebieg również zajmuje czas o duże od n, nasza ogólna złożoność czasowa wynosi właśnie o duże od n. Taka sama jest złożoność pamięciowa. To eleganckie podejście oparte na programowaniu dynamicznym bez trudu przejdzie wszystkie testy. Pamiętajcie tylko, aby używać 64-bitowych liczb całkowitych zamiast standardowych 32-bitowych, ponieważ nasze połączone sumy mogą przekroczyć limity zwykłych liczb całkowitych. Powodzenia w kodowaniu.